Witam Was z serca Borów Tucholskich, gdzie marzenia zamieniam w rzeczywistość. W dzisiejszym filmiku chciałabym podzielić się z Wami moimi doświadczeniami z kompostowania. Muszę przyznać, że popełniłam wszystkie możliwe błędy i dzisiaj chcę Wam pokazać, czego na pewno nie robić oraz podzielić się kilkoma wskazówkami, tak zwanymi dobrymi praktykami, które mogą zaowocować lepszym kompostem i szybszym kompostowaniem. U mnie na polu jest kilka kompostowników, bodajże 9 albo nawet 10, a to z tego powodu, że moi przyjaciele Kasia i Wojtek prowadzą catering i przywożą mi odpadki kuchenne. Dlatego ja zakładam od razu duże pryzmy. No i z tym jest pewien kłopot, bo jak Kasia i Wojtek przywożą mi w takich dużych plastikowych pojemnikach te odpadki kuchenne, które też trochę u nich stoją, to wtedy nie zawsze mamy czas, nie zawsze są dobre warunki pogodowe, żeby wymieszać tą organiczną, zieloną masę z węglami, czyli z brązową masą, tylko wyrzucają mi to do kompostowników, do pustych skrzyń i czasami to bardzo długo leży, a to jest poważny błąd i zaraz Wam pokażę, jak wyglądają takie odpadki, które zostały wrzucone i zapomniane. A więc spójrzcie sobie na to. Tutaj Wojtek przywiózł, nie wiem, gdzieś tam zimą pewnie te odpadki i one zostały po prostu wyrzucone. Trochę dodał słomy, która była pod ręką, pewnie trochę kartonu, ale zobaczcie, ja tego nie przerzucałam. Co w związku z tym tutaj się dzieje? O, nie ma tam powietrza. To jest podstawowa zbrodnia. Nie będzie nam się dobrze rozkładać materia, jeżeli nie będzie powietrza. To powinno być przynajmniej kilkakrotnie przerzucone. Ja nie miałam czasu, więc tego nie przerzuciłam ani razu. I zobaczcie, co tutaj jest. Jest taka maź w zasadzie rozłożonych, właściwie nie rozłożonych, tylko zgniłych resztek. Nie ma tutaj życia. Tutaj nie ma pożytecznych bakterii, tutaj nie ma powietrza. W związku z tym to sobie leży i gnije i śmierdzi. Natomiast jeśli chcemy, żeby nasz kompost był bogaty w życie, jeśli chcemy, żeby było tam mnóstwo pożytecznych mikroorganizmów, żeby były też pożyteczne zwierzęta, to musimy o taki kompost zadbać. A więc na pewno nie robimy tak, że wyrzucamy całą swoją materię naraz na kupę i zostawiamy i zapominamy, bo wtedy nam się to nie będzie kompostować, tylko to będzie zwyczajnie gnić i śmierdzieć. W związku z tym dzisiaj jest ładny wiosenny dzień, właściwie wiosny jeszcze nie ma, ale pogoda już taka jakby była. Postanowiłam trochę zaopiekować się tymi moimi kompostownikami. Zobaczcie, mam tych skrzyń kilka, wszystkie są pełne i wszystkie są nieprzerzucone i chcę trochę naprawić te błędy. Popatrzcie, tutaj mam resztki w takim też gnijące resztki. Tutaj trochę świeższe odpadki, które przyjechały niedawno. O, tam nawet całe główki kapusty, które trzeba będzie rozdrobnić. No i chcę to zrobić teraz poprawnie i bazując na swoim doświadczeniu i tym, co zaobserwowałam, kompostując od kilku lat u siebie w zagrodzie, podzielę się z Wami tymi moimi doświadczeniami i praktykami, dobrymi praktykami, mam nadzieję, jak to zrobić w sposób lepszy. Nie wiem, czy najlepszy na świecie, bo pewnie metod kompostowania jest wiele, ale lepszy. I teraz co tutaj zgromadziłam? Jak będę teraz przerzucać tą pryzmę gnijących odpadków, to będę ją przekładać kartonami, czyli źródłem węgla, słomą i zrębkami. Mam tu takie zrębki o różnej frakcji. Są już trochę przekompostowane, bo leżą już tak w 1,5 roku. Są też tutaj większe kawałki, ale to mi kompletnie nie przeszkadza. Po co nam takie elementy właśnie brązowe? Dlatego, że
Ta zielona masa nie rozłoży się bez udziału węgli, a węgiel mamy właśnie w brązowej materii, czyli w kartonie, w słomie czy w zrębkach. Natomiast ta brązowa materia nie rozłoży się bez udziału azotu, który mamy w tej zielonej materii, tak? Czyli tych wszystkich zielonych częściach roślin, właśnie odpadkach kuchennych, to co zazwyczaj wyrzucamy do kompostownika. Zielone części, świeże części roślin. Teraz będę to mieszać. Mniej więcej postaram się to zrobić pół na pół. Jak widzicie, mam przygotowaną pustą komorę, do której będę zaraz przekładać tamte zgniłe tak naprawdę części roślin i będę je przekładać z brązową materią, czyli z kartonem, ze słomą i tymi zrębkami. Na sam dół wrzucam karton. Oraz dodam trochę słomy. Ta słoma też już jest tak częściowo rozłożona. I teraz wrzucę warstwę z poprzedniej komory. Już wiem, dlaczego rzadko tak to robię, ponieważ wiecie co, to jest naprawdę ciężka fizyczna praca. No i wymaga sporo czasu, żeby to zrobić w sposób właściwy. Tak przy okazji chciałam Wam też powiedzieć, że fajnie jest się dogadać właśnie z jakąś lokalną gastronomią, ponieważ oni bardzo chętnie pozbywają się odpadków kuchennych, gdyż za wywóz tychże muszą teraz płacić. A po co to wywozić gdzieś? Jeśli macie miejsce, macie możliwość, to dogadajcie się, mogą Wam przywieźć takie odpadki właśnie z obierki warzyw. Możecie sobie to przekompostować. Prawdopodobnie, ja tego jeszcze nie robiłam, ale przy takim założeniu pryzmy, przy kompostowaniu na gorąco, bo ja tą pryzmę wypełnię, ten pojemnik wypełnię aż po same brzegi, do samej góry, przerzucając kilkukrotnie, można uzyskać kompost w ciągu kilku tygodni, a nie roku, półtora czy dwóch. Jeśli by takie zostawić, do tego by tam dalej się powoli rozkładały, na początku gniły, potem pewnie powolutku zaczęłyby wchodzić jakieś mikroorganizmy w miarę upływu czasu. Także zastanówcie się i rozważcie, czy taki sposób nie byłby dla Was dobry. Jeśli macie większy areał do zagospodarowania i macie możliwość postawienia gdzieś kompostowników, które nie będą nikomu przeszkadzać. Dodam teraz troszeczkę tej zrębki. Widzicie, ona jest już tak częściowo rozłożona. No i tak będę przekładać, aż przyłożę do pełna ten kompostownik i utworzy się taka lasagna. Pewnie też zauważyliście i na to też chciałabym zwrócić uwagę, że na dno kompostownika nie kładziemy żadnych folii, żadnych agrowłóknin. Tam od ziemi ma wchodzić życie, mają wchodzić bakterie, mają wpełzać organizmy różnego rodzaju. I dlatego stawiamy kompostowniki na czystej ziemi. Ja tylko na spód daję kartony i słomę. Jak widzieliście, kartony są genialne, bo tam jest dużo celulozy, a dżownice kochają celulozę i przypełzają nie wiadomo skąd. Potem zobaczycie, ja mam kompostownik, który w jednej garści kompostu to mam nie wiem ile tych dżdżownic. O tej porze roku to dżdżownice śpią, ale za chwilę zrobi się cieplej i na pewno przypełzną. O, popatrzcie, jaka to jest gnijąca masa. To jest taka maś. Tutaj nie ma życia, a nam chodzi o to, żeby było dużo bakterii, żeby było dużo grzybów i innych za nimi organizmów. Jak widzicie, moi drodzy, udało mi się przerzucić cały ten pojemnik. Trochę mi to zajęło czasu, słońce zaszło, ale dobra, mam już przerzucony. Teraz na wierzch tej pryzmy położę resztki kartonu, słomy i zrębek, a następnie przykryję większymi kartonami, żeby
nie zamakała mi ta pryzma zbytnio, tym bardziej, że jest dosyć wilgotna. A więc na koniec podsumowując, co warto robić? Warto na pewno naszą pryzmę przerzucać. Jeżeli macie większą ilość odpadków właśnie z jakiejś kuchni i możecie utworzyć taką jedną dużą pryzmę, to koniecznie przemieszajcie ją z brązową materią, czyli z kartonami, z rębkami, słomą, sianem, mogą być też trociny. Te materiały są potrzebne, ponieważ zawierają węgiel, bez którego zielona z kolei materia, czyli te wszystkie zielone części roślin, odpadki z kuchni, zawierające dużo azotu, nie będą mogły się rozłożyć. Ta moja pryzma, która ma mniej więcej 80 cm wysokości, może trochę więcej, będzie sobie teraz leżeć. To się powinno kompostować na gorąco. Myślę, że za parę dni, jak tutaj przyjdę i zmierzę temperaturę, to w pryzmie powinno być około 50 stopni. Za jakieś 2 tygodnie, jeżeli znajdę na to czas i siły, ponownie przerzucę całą zawartość. Dostarczę tlenu. To, co jest na dole i jest mocno zgniecione, pójdzie na górę i znowu pobudzę ten proces kompostowania. I to na pewno warto robić. Na pewno warto przerzucać od czasu do czasu naszą kompostową pryzmę. Myślę, że gdybym miała teraz jakieś pod ręką efektywne mikroorganizmy albo bokashi, to bym też posypała troszeczkę tą pryzmę tymi mikroorganizmami, ale nie mam, więc jest tylko zielone i brązowe. Myślę, że nagram kolejny filmik za jakiś miesiąc albo 2 przy kolejnym przerzucaniu tej pryzmy i wtedy będę mogła Wam pokazać, jak to przerzucenie tej materii wpłynęło na jej rozłożenie, w jakim ona jest stanie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że efekt będzie dobry i będę miała co pokazać. A tak to wszystko już na dzisiaj. Mówiła do Was Aneta z Różanej Zagrody. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!